Witam serdecznie na kanale Jest Fantastycznie. W dzisiejszym odcinku będziemy gotować dla kapitana przyczepy. Będzie to kociołek do syta, proszę spojrzeć tutaj. Mamy kociołek na ogniu, który już się grzeje. Mamy różnego rodzaju warzywka oraz mięsko. Zacznijmy od przygotowania składników. Na pierwszy ogień idzie papryczka, której wycinamy gniazdo, wyciągamy, kroimy ją na pół. Bioodpady możemy wyrzucać w krzaki, ponieważ są biodegradowalne. Kroimy paprykę na cząstki, nie większe jak 2 cm na każdym z boków. Kolejnym krokiem będzie pocięcie cebuli w piórka. Trzeba odkroić górę i dół cebuli, następnie obrać ją z tej pierwszej warstwy zeschniętej skórki. Oczywiście jest to biodegradowalne, więc możemy po prostu wyrzucić, czy nam płakać. Dobra, jedna cebula, druga. Wcinamy górę, dół. To jest ładnie ubrana. Kroimy ją w piórka. Oczywiście takie pół piórka. Pół. Na 6 ćwiartek, prawda? Na 4 ćwiartki. Jest to danie jednogarnkowe, więc wszystko wrzucimy jakby na raz do garnka. Proszę bardzo. Cebulka pokrojona. Wrzucamy ją tutaj do miseczki. Super. Następnie zajmiemy się pieczarkami. Obieramy pieczarki w taki oto sposób. Niektórzy jakby gotują pieczarki razem ze skórką, ale lepiej jak jest tak ładnie czysta pieczarka. Kiedy obraliśmy pieczarki, kroimy je na plasterki. Kroimy w pół i na drobne plasterki. Trzeba pamiętać, aby regularnie podkładać drewko pod nasz tutaj ogień. Miejcie czujność, jak gotujecie na dziko. Dalej zabieramy się za włoszczyznę, którą w skład wchodzi marchewka, poora, pietruszka, seler. Marchewkę skrobiemy w miarę umiejętności, seler w pół i kroimy drobno. Pietruszka, tak samo jak marchewka, krobiemy w miarę możliwości, w miarę chęci i kroimy ją drobno. Marchewkę oczywiście też kroimy drobno, w miarę możliwości i chęci. Następnie bierzemy olej i do podgrzanego już kociołka wlewamy, aby się rozgrzał. Przygotowane wcześniej mięso, jest to indyk. Wrzucamy jedną cząsteczkę do naszego kociołka, aby sprawdzić, czy już wrze. Tak, idealna temperatura, więc wrzucamy wszystko. Selektywnie wybranym patykiem, obczyszczonym z jednej strony, mieszamy. Wrzucamy cebulę i mieszamy. Wrzucamy pieczarki oraz porę. Późną porą. Późną porą. Mieszamy, 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 mieszamy. Teraz czekamy, aby cebulka, którą wrzuciliśmy, pieczarki, pora oraz mięsko, musimy spowodować, aby woda, która wyszła właśnie z tych wszystkich warzyw, odparowała. Ponieważ marchewka jest twarda i długo dochodzi, wrzucamy ją teraz. Tak samo robimy z pietruchą. Pamiętajmy o mieszaniu, aby potrawa nie przywarła do dna. Jest to bardzo ważne, aby nie zmieniła smaku. W końcu doszliśmy do momentu, kiedy wrzucamy paprykę. Warto też czasem przykryć, aby zwiększyć temperaturę wewnątrz naczynia. Przypomnę jeszcze raz, pamiętamy, aby mieszać dosyć często. A z czym to zjemy? Z chlebem? Z chlebem. Jakby za małe palenisko, aby wrzucić ziemniaczki. Zobaczcie, jak to wygląda w tej postaci. Ważna informacja. Pamiętajmy, aby zbierać wszystkie śmieci, nie zostawiać ich w dziczy. Wszystkie bio możemy wrzucić do lasu. Jest to pyszna pożywka dla innych zwierzątek, ale wszystkie plastiki zbieramy. Idealnie by było, jakbyśmy podali je recyklingowi, czyli podzielili na papier, szkło i plastik. Pamiętajcie, połączyliśmy ze sobą magiczne składniki. Powstał nam proszek, który wymieszamy razem z wodą. Pamiętajmy, aby dobrze rozmieszać wszystkie składniki, rozmieszać ten proszek
na jednolitą konsystencję. Czy prawdziwy szef kuchni używa zawsze tylko noża? W dziczy, żeby nie nosić za dużo sprzętu ze sobą, najważniejszy jest duży nóż, który jest multifunkcyjny. Może grać rolę widelca, łyżki, mieszadła, miksera, trzepaczki, otwieracza do konserw. Ostatnim elementem jest dolanie sosu. Teraz pozostaje nam zredukowanie płynu, aby konsystencja była gęsta. Więc jesteśmy już na końcu. Zredukowaliśmy płyn, potrawa jest gotowa do podania. Jeszcze ostatni test kucharza, czy wszystko jest w porządku. Niebo w gębie. Coś czuję, że kapitan będzie zadowolony. Podajmy do stołu. Z gotowym posiłkiem idę odwiedzić kapitana do jego przyczepy. Razem z jego rodzinką zjemy pyszną kolację.